Gra o budżet jest próbą włączenia trochę innego mechanizmu w ogóle do rozmawiania o wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Żeby to nie była taka prosta dyskusja dwustronna, ale żeby to była dyskusja między mieszkańcami. Piotr Choroś z Urzędu Miasta Lublin. Trochę już w Lublinie się przyzwyczailiśmy, że jest jakieś spotkanie, gdzie przychodzi prezydent albo jacyś urzędnicy czy przedstawiciele rad dzielnic, mówią, że mamy tyle i tyle pieniędzy na przykład i można by je wydać na to, zbieramy propozycje od mieszkańców. Musimy poznać swoje zdanie, bo myślę też, że mamy bardzo podobne pomysły. Zgadzamy się na 3, że każdy 3 Może podaje. być jedna. Ja nawet 5 akceptuję. W pierwszym rzucie jest to łatwe, bo mamy jeszcze pieniądze, ale później Ze sobą się trzeba dogadać, to A jeżeli inny stolik też będzie chciał sfinansować ten sam inne projekt, stoliki to nas w co tym wtedy? momencie nie interesują. my- My gramy tutaj ze sobą. tak. Stwierdziliśmy, że tą metodą animowania tej dyskusji będzie gra. Gra, która będzie fajna dla mieszkańców, będzie wywołała emocje, gdzie ludzie być może będą się czasami spierali, czasami dogadywali, ale żeby dojść do rozwiązania, do wygrania tej gry, finalnie trzeba będzie jakoś między sobą się dogadywać. Proszę zauważyć, że też przy każdym projekcie trzeba jeszcze wypisać argumenty za projektem. Tu jest ta rewitalizacja przestrzeni międzyblokowej. Nie za Która? bardzo wiem, Która? 4. Strasznie dużo kasy to ma kosztować, tak. bo coś tam mają robić. Nie za bardzo rozumiem, za co to jest aż tyle pieniędzy. 450 000. To jest dla 3 budynków. To jest troszeczkę zasobem uzasadnione, żeby wydać takie pieniądze. To jest trzecia rozgrywka, którą robimy, bo robiliśmy w lutym pierwszą rozgrywkę we Wrocławiu, żeby się nauczyć tej gry. To była taka gra dokładnie taka jak San Jose, z takimi projektami jak San Jose. Jakub Damurski, prezes Centrum Rozwiązań Systemowych. Tam gra jest wykorzystywana od 5 lat w praktyce na poziomie budżetu miasta, gdzie miasto wykorzystuje grę o budżet, narzędzie, zabawę, żeby angażować przedstawicieli różnych środowisk miejskich, czy biznesu, czy organizacji edukacyjnych, żeby razem dyskutować o projektach prawdziwego budżetu miasta i nadawać priorytety. Te inwestycje, które planujemy, które chcemy poprzeć, żeby jakby powiedzmy miały jak największą użyteczność, bo tutaj mamy 3 budynki. Gunnar Grimson z Islandzkiej Fundacji Obywatelskiej. We both hope to be able to learn from what you are doing, but also Mamy to be nadzieję, able że to, nauczymy się czegoś z Waszych działań, ale także chcemy czegoś nauczyć Was. W Lublinie pracujecie z mieszkańcami, macie wspólne spotkania. W Islandii stworzyliśmy jedynie platformę internetową do kontaktu. Jestem przekonany, że aby rozwijać demokrację, powinniśmy łączyć spotkania z ludźmi oraz kontakty drogą elektroniczną, która pozwala uczestniczyć większej ilości osób. where it's much easier to get many people to participate.